Wielu rekruterów stosuje taką metodę, która się nazywa metoda STAR. To jest skrót od Situation, Task, Action and Result. Dzięki temu modelowi rekruter jest w stanie zweryfikować Twoje kompetencje. Więc przykładowo, cała moja kariera związana jest z szeroko pojętym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, czyli z HR-em. Od 14 lat pracuję w obszarze. Z twojej perspektywy, Kuba, co najczęściej powstrzymuje ludzi przed wykonaniem tego ruchu, tego wielkiego skoku, nazwijmy, i jak to przełamać? Kiedy jest dobry moment, żeby rozmawiać o podwyżce? Wielu ekspertów twierdzi, że zawsze jest dobry moment, żeby porozmawiać o podwyżce. Ja się z tym nie zgodzę. Kandydat wypełnia formularz aplikacyjny do jakiejś firmy i jest pytanie, dlaczego chce pan, pani u nas pracować? I odpowiedź kandydata, mam takie niespotykane hobby, lubię płacić czynsz i mieć za co zjeść. Musisz też uważnie słuchać, przede wszystkim na rekrutacjach. Wejść w istotę zadanego pytania, o co tak naprawdę chodzi temu rekruterowi, co on chce zbadać, co on chce zmierzyć tym pytaniem, więc Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest już 13 odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. Czas biegnie jak szalony. Podcast porusza dwa takie zagadnienia. Merytoryczne, i to już sporo odcinków nakręciliśmy, ale podejmujemy też tematy ważne dla rozwoju zawodowego. Mieliśmy już odcinek z Moniką Kryj o żywiołach i o galupie. I dzisiaj mam kolejnego fantastycznego gościa, Jakuba, i porozmawiamy o niezwykle istotnej rzeczy, która mnie też osobiście jako młodemu człowiekowi sprawiała wiele problemów, a mianowicie rozmawianie o pieniądzach. Czyli jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, ale też do rozmowy ze swoim przełożonym na temat podwyżki. Także jak widzicie, czuję, że temat Was zainteresował. Kuba, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas. Wiem, że wrzuciłeś wczoraj późnym wieczorem z podróży, także doceniam. Cześć i wielkie dzięki. Cześć Adam, to ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę na możliwość współpracy z Akceleratorem Kariery. Tak, wczoraj wróciłem późnym wieczorem z Frankfurtu, realizowałem projekt rekrutacyjny na poziomie strategicznym dla jednego z moich klientów, jeden z większych producentów przekąsek oraz chipsów w Europie. Także 3 dni bardzo intensywne, ale cieszę się, że już wróciłem i mogę z Wami dzisiaj porozmawiać. Tak, Kuba, na początek chciałbym, żebyśmy spróbowali przekazać naszym widzom to wszystko, co ja wiem już na Twój temat. Także opowiedz może o swojej karierze zawodowej, tak? Zaczniemy od tego, wprowadźmy widzów, żeby poznali Twój background zawodowy. Jasne. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to tak naprawdę cała moja kariera związana jest z szeroko pojętym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, czyli z HR-em. Od 14 lat pracuję w obszarze HR. Swoją karierę zaczynałem tak naprawdę od stażu. To był staż 3-miesięczny na wakacje. Moim planem było po prostu poznanie tego obszaru, to jeszcze było w trakcie studiów, zdobycia pierwszych doświadczeń. Jednak po tych 3 miesiącach moi przełożeni, wydaje mi się, że byli raczej zadowoleni z mojej pracy i otrzymałem propozycję stałej współpracy. To jest firma międzynarodowa, znany dyskont spożywczy Powiedzmy, z śmiało, nie Niemiec. wstydź się. Tak, to jest Lidl Polska. Nie ma się czego wstydzić, jestem dumny z czasu, który spędziłem w Lidlu. To był świetny czas. Po tych 3 miesiącach stażowych otrzymałem ofertę stałej współpracy na podstawowym stanowisku. To było najniższe stanowisko w strukturze, to był referent, czyli osoba, która odpowiada tak naprawdę za administrację procesu rekrutacji, umawianie kandydatów, tworzenie harmonogramów rekrutacyjnych, bardzo proste administracyjne prace. Po pewnym czasie otrzymałem kolejny awans na stanowisko specjalisty, po 2 latach na starszego specjalisty, po kolejnym roku na starszego specjalisty, aż objąłem funkcję kierownika projektu. Jako kierownik projektu odpowiadałem za digitalizację procesów rekrutacji, wdrażanie nowych narzędzi, automatyzację procesu rekrutacji, czyli wszystko to,
co jest związane z procesem rekrutacji, a nie z samą rozmową rekrutacyjną. Czyli ta cała otoczka technologiczno-administracyjna, powiedzmy. W międzyczasie miałem też przyjemność wyjechać do naszej międzynarodowej centrali w Neckarsulm na job rotation. Tam spędziłem ponad pół roku i odpowiadałem za procesy rekrutacyjne na poziomie międzynarodowym. To było wdrażanie nowych narzędzi, na przykład nowego systemu rekrutacyjnego lub testów kompetencyjnych. Po powrocie z Niemiec otrzymałem awans na recruitment managera. Tutaj odpowiadałem za mały zespół rekruterów. Łącznie ze mną było 6 osób w tym zespole i odpowiadaliśmy za obszar rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze w centrali Lil Polska pod Poznaniem. Po pół roku otrzymałem kolejny awans, tutaj już na stanowisko Head of Recruitment and Employer Branding, czyli odpowiadam za cały obszar Talent Acquisition, budowanie wizerunku pracodawcy oraz pozyskiwanie talentów oraz dalszy rozwój w ramach organizacji. To był bardzo intensywny czas, 2 lata na wysokim stanowisku, bardzo odpowiedzialnym. No i w pewnym momencie przyszedł czas, że być może czas na jakieś zmiany. Nie chciałem spędzić całego życia w jednym miejscu i podjąłem trudną decyzję, bo tak naprawdę ciężko wyjść ze swojej strefy komfortu, kiedy spędzasz 10 lat w jednej organizacji, masz już zbudowaną pewną pozycję, masz kontakty, które też tobie ułatwiają realizację pewnych projektów, więc przejście na coś nowego zawsze jest dużym wyzwaniem, no i wymaga odwagi. Nie oszukujmy się, to są trudne decyzje i dlatego jest ważne to, aby te decyzje były świadome. Takie decyzje nie mogą być podejmowane pod wpływem emocji. Należy wszystko sobie ustrukturyzować, przemyśleć, przede wszystkim zebrać fakty, dane, liczby, nie podejmować decyzji na podstawie własnych odczuć, tylko konkretnych informacji, które na przykład płyną od kolegów czy od przełożonych. I wtedy jest łatwiej podjąć taką decyzję, kiedy mamy już konkretne informacje, dane, na których możemy pracować. Więc po odejściu z Lidl Polska otworzyłem własną działalność gospodarczą. To jest agencja konsultingowa w obszarze rekrutacji oraz zarządzania talentami. Specjalizuję się w headhuntingu, w direct searchu. Współpracuję obecnie głównie z startupami i ze scale-upami, czyli firmami, które weszły w bardzo intensywny okres swojego rozwoju. To znaczy mają już zbudowane jakieś struktury sprzedażowe, mają na przykład działy IT, ale nie mają swoich własnych HR-ów. Więc wtedy zapraszamy do współpracy i ja im projektuję podstawowe procesy, w jaki sposób rekrutować, rozwijać talenty, budować wizerunek pracodawcy i to jest jedna z grup moich klientów, ale współpracuję też z klientami korporacyjnymi na poziomie międzynarodowym, jeżeli chodzi o headhunting, już powiedzmy na poziomie executive, czyli powiedzmy o poziomu menadżerów obszaru. Ja powiem ze swojej strony, że oczywiście to nie jest przypadek, że Jakub dzisiaj tu siedzi i rozmawiamy. Zetknęliśmy się, nasze drogi się przecięły też biznesowo i widziałem Kubę w akcji, więc skoro tu siedzi, to jak się możecie domyślać, poszło dobrze, wszystko pykło. Kuba, A muszę powiedz przyznać, jeszcze że to był bardzo trudny proces rekrutacji, ponieważ to Bardzo. była rekrutacja na stanowisko eksport menadżera. Trudno było znaleźć kandydatów, ale wydaje mi się, że klient był bardzo zadowolony z efektów finalnych. Tak, rzeczywiście trudne było wyzwanie, dlatego też potrzebowaliśmy eksperta wówczas w innym projekcie, w którym wówczas pracowałem. Kuba, powiedz jeszcze o wykształceniu, bo to jest jeszcze bardzo ważne. Mieliśmy już chemika, takie ciekawe różne kierunki. Jak to u Okej, Ciebie wygląda? to nie wiem, czy Ciebie zaskoczę moją odpowiedzią, ale moje wykształcenie jest stricte związane z obszarem HR. To znaczy, może też ciekawa historia, jak w ogóle zafascynowałem się obszarem HR, bo to wyniknęło trochę z przypadku. Mój W życiu nie ma plan, przypadków, Jakub. tak, być może tak miało być. Ja się z tym zgadzam, być może tak. To był część większego planu na przyszłość.
mój plan z kolei na moją karierę zawodową był zupełnie inny. To znaczy, lubiłem języki obce. Moi rodzice zajmowali się handlem. Tata był dyrektorem sprzedaży, mama prowadziła firmę handlową, więc dla mnie naturalnym było pójście właśnie w obszar sprzedaży. A biorąc pod uwagę to, jak lubię języki obce, pomyślałem, że być może dobrym pomysłem jest pójście w handel międzynarodowy, eksport, import, na przykład między Europą a Stanami Zjednoczonymi. I z tego powodu zdecydowałem się pójść na licencjat na handel międzynarodowy. To był dobry wybór, byłem bardzo zadowolony z tych studiów. To było dokładnie to, czego potrzebowałem w tamtym momencie, ale na ostatnim roku, na ostatnim semestrze właściwie, pojawił się przedmiot podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. I to było dla mnie coś tak fascynującego. W ogóle wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje taka dziedzina, taka gałąź, jak zarządzanie zasobami ludzkimi. Nie wiedziałem, że jest tak wąska specjalizacja, która tylko odpowiada za to, żeby odpowiednio zarządzić potencjałem ludzi. I byłem tak głęboko zafascynowany tym tematem, że zdecydowałem, OK, idę na studia zaoczne, ale w HR-ach. I dokładnie tak zrobiłem. Kontynuowałem swoje studia już na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. To były studia zaoczne, ponieważ myślałem, że trudno będzie wejść z ulicy do jakiejś firmy rekrutacyjnej, generalnie do korporacji w obszarze HR, więc wiedziałem, że muszę jakoś zacząć zdobywać powoli to doświadczenie. Z tego powodu weekendy zostawiałem sobie na naukę, a w tygodniu pracowałem. Zaczynałem jeszcze przed moim stażem, który był tak naprawdę pierwszym poważnym wyzwaniem zawodowym, na praktykach w małych, lokalnych agencjach rekrutacyjnych. Tak naprawdę nie miałem wtedy nawet jeszcze żadnej umowy, takie były wtedy czasy. Nie miałem też żadnej podstawy wynagrodzenia. Miałem wynagrodzenie uzależnione tylko od wyników rekrutacyjnych. Więc przez pierwsze 2 miesiące zarobiłem 80 zł. Takie wtedy były stawki. Fakt, to nie był cały etat, to było pół etatu, no ale mimo wszystko 80 godzin miesięcznie za te 80 zł. Trochę to bolało, ale wiedziałem, że gdzieś to doświadczenie trzeba zdobyć, bo bez tego ciężko będzie mi się zahaczyć na dłużej w obszarze HR. Więc 2 lata były naprawdę ciężkie. Praca od poniedziałku do piątku, w weekendy studia, ale udało się zakończyć, zdobyłem tytuł magistra i po tych studiach postanowiłem jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę w obszarze HR i podjąłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z obszaru psychologii pracy. Nasi widzowie to są osoby, które są gdzieś na początku albo są przed ważnymi decyzjami w obszarze na przykład przebranżowienia się. Fajnie, że o tym wspomniałeś, Kuba, bo no zarobiłeś 8 dych, ale zdobyłeś doświadczenie i dzięki temu dostałeś staż, jak rozumiem, w Lidlu, tak? I zaczęła się czyli to była tak naprawdę inwestycja, bo ten temat pojawia się w wielu odcinkach. Tak, że eksperci, którzy siedzą i rozmawiają ze mną, mówią: zróbcie coś, podejmijcie staż, spróbujcie podziałać w jakimś projekcie, może czasami pro bono, tak? Czyli gdzieś pracujesz, spróbuj się gdzieś zaczepić. Są grupy, są spotkania przy piwie, o których się mówi, więc bardzo fajnie, Kuba, że podałeś ten przykład, bo myślę, że to jest bardzo mocno niedoceniane, nazwijmy to, narzędzie, tak? Zgadza się, no prawda jest taka, żeby coś wyjąć, na początku trzeba coś wsadzić, zainwestować. No ja akurat zainwestowałem swój czas. Miałem o tyle szczęście, że moja sytuacja finansowa była na tyle komfortowa, że mogłem pozwolić sobie na pracę za 80 zł miesięcznie. Po prostu rodzice mnie wspierali finansowo w tym trudnym okresie studiów. No, zdecydowanie. Okej, dobra, przechodzimy do merytoryki. Dobrze, to teraz, Kuba, tak z twojej perspektywy. Ja mam takie pierwsze pytanie na bazie tych już wielu projektów rekrutacyjnych, które przeprowadziłeś w swoim życiu, twój zespół przeprowadził. Co twoim zdaniem
kandydaci robią źle przed rozmową? Może tak zacznijmy od tej strony. Co robią źle? Jest to bardzo szerokie pytanie, ale też trudne. Myślę, że gdyby wrzucić wszystkie rzeczy do jednego takiego dużego, zbiorczego worka, to są po prostu nieprzygotowani do rozmowy rekrutacyjnej. I myślę, że to jest coś, co z miejsca dyskwalifikuje takiego kandydata. Co ja rozumiem przez przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej? To można podzielić na kilka aspektów. Możemy zacząć przede wszystkim od poznania firmy, od jej specyfikacji. Ważne jest to, żeby przychodząc na rozmowę rekrutacyjną, wiedzieć, z kim rozmawiamy, po co rozmawiamy i też jakie są oczekiwania tej drugiej strony, żeby nasze odpowiedzi mogły w pewnym sensie odpowiedzieć na potrzeby zespołu rekrutacyjnego firmy, do której aplikujemy. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczem jest odpowiednie przygotowanie. Przede wszystkim, jeżeli jesteś już zaproszony na rozmowę rekrutacyjną, poczytaj trochę o historii firmy, jak wygląda struktura organizacyjna, gdzie mają swoje oddziały, konkretne twarde liczby, na przykład ilu zatrudniają pracowników, jaki obrót wygenerowali w poprzednim roku obrotowym. Im więcej takich twardych informacji pozyskasz, tym efekt pierwszego wrażenia będzie lepszy na rozmowie rekrutacyjnej. Zawsze rekruterzy są zadowoleni, kiedy widzą, że zainwestowałeś trochę czasu, wszedłeś na stronę internetową danej firmy, jesteś później też w stanie przytoczyć konkretne fakty i liczby. To zawsze działa na Twoją korzyść. To jest pierwsza rzecz. Informacje o firmie. Druga rzecz to jest przygotowanie merytoryczne do rozmowy. Ważne jest, żebyś przed rozmową zapoznał się z ogłoszeniem, w szczególności z zakresem obowiązków oraz oczekiwaniami. Dzięki temu będziesz wiedział, jakie kompetencje są kluczowe na tym stanowisku i łatwiej Tobie też będzie przygotować się wtedy do rozmowy. Przykładowo, załóżmy, że aplikujesz na stanowisko specjalisty do spraw e-commerce i w jednym z wymagań jest znajomość Google Analytics i pracy z liczbami. Więc wtedy już wiesz, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej badana będzie kompetencja analitycznego myślenia. I jak się do tego przygotować? Wielu rekruterów stosuje taką metodę, która się nazywa metoda STAR. To jest skrót od Situation, Task, Action and Result. Dzięki temu modelowi rekruter jest w stanie zweryfikować Twoje kompetencje. Więc przykładowo, jeżeli chce zweryfikować kompetencje analitycznego myślenia, pracy z liczbami, to on zada pytanie: proszę, przybliż mi sytuację, w której musiałeś opracować raport na dużym zbiorze liczb, czego dotyczył ten raport, jak on wyglądał, jakie działania podjęłeś, czyli znowu action, jaka była Twoja odpowiedzialność w danym projekcie, czyli task, i na końcu jaki był efekt finalny, czyli result. Dzięki temu modelowi rekruterzy są w stanie na konkretnych przykładach zweryfikować Twoje kompetencje, więc przejdź sobie ogłoszenie rekrutacyjne, zobacz jakie są oczekiwania, te oczekiwania ubierz w kompetencje i następnie do każdej kompetencji znajdź konkretny przykład realizowanego zadania, projektu, w którym brałeś udział, tak żebyś mógł o nim opowiedzieć. Ważne też, żeby opowiadając o danym projekcie, skupiać się na konkretach. Ponownie, fakty i liczby tutaj są key do sukcesu. Im mniej lania wody, im mniej ogólników, tym lepiej. No dobra, a jakbyśmy chyba wzięli taki przykład osobę, która, no nie wiem, jest jakieś juniorskie, taki entry level stanowisko i powiedzmy, że ktoś skończył, nie wiem, studia, okej, załóżmy, że jest po studiach. Idzie, jest dla niego ogłoszenie, to co takiego twoim zdaniem on mógłby, no bo wiesz, jak ktoś nie miał pracy jeszcze wcześniej, czy na staż idzie, to jak się do tego przygotować? W sensie, jakie przykłady wtedy podawać? Ważne pytanie, czy wykształcenie jest kierunkowe? Załóżmy, że jest. Jeżeli jest, sytuacja jest trochę łatwiejsza, bo już jest pewien punkt zaczepienia.
W chwili obecnej rynek jest bardzo konkurencyjny. Niestety w tej chwili to jest rynek pracodawcy. Jest więcej kandydatów na stanowiska specjalistyczne, eksperckie niż ofert pracy. Dlatego to jest duże wyzwanie, żeby wejść bez doświadczenia. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim zacznij budować swoje portfolio. Nawet na moim przykładzie, jakieś darmowe praktyki, coś na zasadzie barteru. Ja tobie zrobię projekt, a ty mi dasz coś. Ponieważ samo wykształcenie, obawiam się, że w chwili obecnej, biorąc pod uwagę obecny rynek, to może być za mało. Konkurencja jest naprawdę ogromna, więc przede wszystkim nawet jakieś małe projekty, udziały w kołach naukowych. To jest, myślę, że świetna rzecz. Jeżeli jesteś studentem, rób coś proszę w wolnym czasie. Nie chodź tylko na imprezy, nie śpi do 12, inwestuj swój wolny czas w obszar, którym jesteś zainteresowany, z którym w przyszłości wiążesz swoją karierę. Buduj sieć kontaktów, bierz udział w różnego rodzaju darmowych eventach. Dołącz do grup na Facebooku, tak żeby być blisko tego środowiska, żebyś wiedział, co się dzieje w danym obszarze. Buduj sieć kontaktów, to też ułatwia później rozwój twojej kariery. Łatwiej jest wejść w jakieś miejsce, kiedy znasz osoby, które już są tam na miejscu i mogą tobie jakoś doradzić lub powiedzmy po znajomości trochę ciebie wesprzeć i tobie pomóc w dalszym rozwoju kariery. Czyli tak jak się mówi, po czynach go poznacie, tak? Można pięknie Dokładnie tak. mówić, czyli generalnie zadbaj o to, tak jak ja to rozumiem, co powiedziałeś, żeby mieć jakiekolwiek argumenty. Robiłem to, robiłem tamto i to się wiąże z tym, co u Państwa teraz, czego Państwo szukacie u Zgadza się. kandydatów. Pokaż, że masz motywację do rozwoju w tym kierunku, że jesteś zmotywowany, żeby się rozwijać, że nawet za darmo jesteś w stanie pracować, byle zdobyć doświadczenie w tym obszarze. Myślę, że to jest ogromny argument później na plus w twoim CV, kiedy rekruter widzi, że byłeś w stanie zagryźć zęby i zdobywać doświadczenie za darmo. To dużo świadczy też o takim kandydacie. Takie ładne słowo resilience. Resilience. Ponieważ parę rekrutacji też mam za sobą, faktycznie ci ludzie, którzy wygrywali te procesy, charakteryzowali się na różnych poziomach, to byli ludzie z inicjatywą, którzy podejmowali działania. No dobrze, Kuba, to teraz drugie, mam pytanie. No bo to jest, ja pamiętam też jako młody człowiek, jak chodziłem na te spotkania rekrutacyjne, to wiesz, serducho prawie z klatki piersiowej wyskoczyło i teraz, no to zawsze pada, dlaczego pan chce u nas pracować? Jak na to dobrze z twojej perspektywy wieloletniej odpowiedzieć? Parę razy przewinął mi się taki mem, dokładnie z takim pytaniem. Kandydat wypełnia formularz aplikacyjny do jakiejś firmy i jest pytanie, dlaczego chce pan, pani u nas pracować? I odpowiedź kandydata, mam takie niespotykane hobby, lubię płacić czynsz i mieć za co zjeść. No niestety taka odpowiedź jest zabawna, jest memiczna, ale niestety jest dyskwalifikująca z punktu widzenia rekrutera. Oczywiście, my Jakieś pracujemy. najciekawsze, które ty widziałeś? Może jakiś przykład z twojego życia, waszego zespołu, którym zarządzałeś? Może tutaj Najciekawszy jakiś... powód, dlaczego kandydat chce pracować? Pierwszy z brzegu, dlaczego chcę u was pracować? Mieszkam po drugiej stronie ulicy, więc miałbym blisko do pracy. Możecie na mnie polegać, na pewno się nie spóźnię do pracy. To jest mocny argument, żeby mnie zatrudnić. To było w liście motywacyjnym, bo tej osoby nie zaprosiliśmy dalej na rekrutację, ale faktycznie to był pierwszy argument, dlaczego powinniśmy go zatrudnić w naszej firmie. Więc kandydaci często sami sobie strzelają w kolana swoimi odpowiedziami, więc my musimy mieć świadomość, tak, pracujemy dla pieniędzy, nie oszukujmy się. Wszyscy w tym celu pracujemy, żeby mieć z czego utrzymać, żeby mieć później wygodne życie, ale no niestety to nie jest do końca politycznie poprawna odpowiedź na rekrutacji. Więc znajdź w tej firmie coś, co przykuło twoją uwagę, znajdź coś w ogłoszeniu dla ciebie najbardziej interesującego. Czy to na przykład jest praca w międzynarodowym środowisku, czy na przykład to jest stanowisko związane z pracą z liczbami, z danymi, ty jesteś umysłem analitycznym, więc dlatego zaaplikowałeś na to ogłoszenie. Nie możesz powiedzieć, że
no w tej chwili nie mam pracy, szukam pracy, wysyłam CV wszędzie. To też nie będzie dobrze o takim kandydacie świadczyło, kiedy on sam twierdzi, że rozsyła masowo aplikacje na każde ogłoszenie. To zawsze lepiej wygląda, kiedy wiesz, dlaczego aplikujesz na konkretne ogłoszenie. Więc nawet jeżeli to jest, brzydko mówiąc, ściema, wymyśl coś, żeby faktycznie dobrze to wyglądało z perspektywy rekrutera. Czyli logiczne, referujące do konkretnego ogłoszenia. Tak, żeby. Najlepiej tak, w odniesieniu do ogłoszenia albo też do samej specyfiki firmy, Okej. do branży, do powodzenia, czy to jest firma międzynarodowa, być może to jest firma z kapitałem polskim, możesz powiedzieć, że jesteś patriotą i chcesz pracować w firmie o polskim kapitale. Ważne jest to, żeby znaleźć punkt zaczepienia, coś w rodzaju kotwicy, do której później będziesz mógł się odnieść. Czy najlepiej, żeby to była odpowiedź prawdziwa? Bo myślę, że. No z jakiegoś powodu wysłałeś się aplikację, a też do niej, więc no, wymyśl coś. No dobrze, a powiedz mi, Kuba, to jak mówić generalnie i prowadzić rozmowę z rekruterem, żeby to autentycznie wypadało? Jak ty to widzisz? To jest zawsze trudny temat. Myślę, że to wynika też z tego, że kandydaci często są zestresowani na rozmowie rekrutacyjnej, wtedy wyglądają na spiętych i mniej autentycznych. Więc przede wszystkim powinniśmy zadbać o redukcję naszego stresu, jeżeli chodzi o rozmowę rekrutacyjną. I tutaj możemy to podzielić na takie dwa główne obszary. Pierwszym obszarem myślę, że byłoby kwestie merytoryczne, czyli typowo im jesteś lepiej przygotowany do rozmowy rekrutacyjnej, tym będziesz pewniejszy w swoich odpowiedzi i ten stres też będzie mniejszy. Więc z jednej strony merytoryka, a z drugiej strony czysta fizjologia, czyli nasze wnętrze i nasz organizm. Jakieś Techniki tipy tu masz? relaksacyjne. Tak, przykładowo odejdźmy od komputera, usiądźmy sobie gdzieś spokojnie z widokiem na okno, 10 głębokich wdechów, wdechy przez nos, wypuszczenie powietrza. Im dłuższy wdech, tym dłuższy wydech. Tak, żeby uspokoić organizm na tym poziomie fizjologicznym. To jest jedna z takich technik. Czytałem też, że podobno masaż czoła w tym miejscu redukuje stres. U mnie to nie działa akurat, ale myślę, że to zależy od organizmu. Możecie sobie wygooglować techniki relaksacyjne. Jest pełno artykułów w internecie. Każdy organizm jest inny, więc na ciebie każda metoda, no na każdego będzie w inny sposób działała, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie, więc przede wszystkim merytoryka, przygotowanie merytoryczne, ale też kwestie związane z naszym organizmem. No ja mam taki, a propos oddechu, ja mam taki sposób, który u mnie zawsze się sprawdza. 4 sekundy wdechu, 4 Tak? sekundy trzymam i 6 wydechu. Zrobię tak 2-3 razy. Jak jestem wkurzony, coś mnie złapie, powiem ci, Kuba, za każdym razem to działa. Siadam sobie, wdech, trzymam, wydech, zrobię tak 2-3 razy i naprawdę jak ręką odjął. Także Zgadza coś w tym się. jest. Twój oddech uspokaja serce i to bicie serca potem wpływa też na całość organizmu, więc zgadza się. Zadbajmy o oddech. Zdecydowanie. No dobra, to teraz słuchaj, spróbujmy zbudować taką może, nie wiem, roadmapa to może wielkie słowo, ale powiedzmy, że mamy osoby, które chcą się przebranżowić, no bo jakby nasz podcast głównie to jest digital, tak? Powiedzmy, że mamy osobę, która jest spoza branży i zapragnęła się przebranżowić. Czy tutaj dałbyś taki kilka wskazówek, od czego w ogóle się od czego zacząć? Może, nie wiem, w Lidlu mieliście jakieś case'y ciekawe, a może w ramach prowadzonej agencji są jakieś ciekawe sytuacje i mógłbyś się tym podzielić? Jasne, jak najbardziej. Za chwilę się podzielę takimi konkretnymi przykładami, więc na początku odpowiadając na pierwszą część pytania, roadmapa, od czego zacząć? Tak jak już mówiłem na początku naszej rozmowy, każda decyzja powinna być świadoma. Więc jeżeli już podejmiesz decyzję o przebranżowieniu się, o zmianie branży, to musi być świadoma decyzja. Dowiedz się trochę o tym środowisku, poczytaj, jak wygląda praca w danej branży, czy w ogóle jest rynek, czy warto wchodzić do danej branży. Być może jest tak, że jest
zbyt duże przesycenie w danym obszarze, w danej branży i nie ma sensu w tej chwili wchodzić do danego obszaru, bo po prostu nie znajdziesz pracy, nie znajdziesz klientów i zostaniesz bez środków do życia. Więc ja radziłbym wszystkim, zacznijcie od researchu. Czy warto w tym momencie podjąć taką decyzję i czy iść dokładnie w tym kierunku? Porozmawiaj z osobami, które pracują w branży, poznaj ich perspektywę, dowiedz się jak najwięcej o danym obszarze, żeby faktycznie to była świadoma decyzja. Więc to według mnie jest klucz do sukcesu. Świadoma decyzja i odpowiedni moment, żeby się przebranżowić. Dalej, kiedy już podejmiesz tą decyzję, ja bym doradził Tobie, nie rzucaj swojej obecnej pracy do momentu, aż nie będziesz miał zbudowanego chociaż minimalnego portfolio swoich przyszłych klientów. Bo ty, Jakub, mówisz tutaj o tym, jakby, czy ktoś chciał jakby otworzyć swój biznes. To jakby to jest trudne. Natomiast ja tutaj chciałbym troszkę skręcić bardziej W stronę korporacji, firm, pracy. Tak, że ktoś szuka po prostu pracy, bo rzeczywiście to, co ty mówisz, odpalenie swojego biznesu, no to jest to duże przygotowanie, ale jak spróbuję może taki prostszy przypadek, że ktoś jest w branży X i chce przejść do branży Y, czytaj digital na przykład. Okej, to te dwa case'y są ze sobą bardzo powiązane. Jeżeli planuje się przebranżowić i otworzyć swoją firmę lub przejść do pracy w innej firmie, w innej branży, to tak naprawdę ścieżka jest bardzo podobna i bym miał podobne rady. Nie podejmuj decyzji ad hoc, spontanicznie, podejmij decyzję świadomie, dowiedz się jak najwięcej na tym środowisku, ale też nie zamykaj swojej obecnej kariery, nie rzucaj pracy, kiedy nie będziesz pewny, że będziesz mógł co robić po zakończeniu obecnej współpracy. Bo tak naprawdę pierwsze kilka miesięcy będzie bardzo trudne dla Ciebie. Może być tak, że rzucisz obecną pracę z nadzieją, że za 2 tygodnie, za miesiąc będę już miał nową pracę w nowej branży. A co jeżeli nie? To zostajesz z ręką w nocniku. Masz kredyt na karku, masz rodzinę na utrzymaniu i co wtedy? Wiadomo, możesz podjąć taką decyzję, ale wtedy zbuduj sobie poduszkę finansową. Jeżeli już chcesz podjąć tak duże ryzyko i drastycznie zmienić swoją karierę zawodową, to zbuduj sobie poduszkę finansową, która ci pozwoli żyć na przykład 3 miesiące, minimum 3 miesiące, pół roku, a najlepiej rok, żeby już być completely stress free i żeby nie martwić się o przyszłość i żyć powiedzmy na podobnym poziomie jak wcześniej, więc zadbaj o tą poduszkę finansową, tak żebyś bez stresu mógł skupić się na rozwoju swoich kompetencji w nowym obszarze i poszukiwaniu nowych ścieżek kariery. I jeżeli już faktycznie podejmiesz tą decyzję, że za chwilę będę zmieniał swoją karierę zawodową, zmieniał obszar, w którym idę, rób coś w tym kierunku. Dołącz do grup coworkingowych na Facebooku. Być może ktoś potrzebuje wsparcia w projekcie, ale nie ma zbyt dużego budżetu, więc jest w stanie zatrudnić osobę bez doświadczenia, ale z dużym potencjałem do rozwoju. Więc to też jest jakiś pomysł, jak zdobyć takie doświadczenie. Wiadomo, praktyki, staże, generalnie zbudowanie swojego portfolio, tak żebyś faktycznie miał już coś, czym zachęcisz potencjalnego klienta lub potencjalnego pracodawcę. Jeżeli nie masz ani wykształcenia, ani doświadczenia, no to odpowiedzmy sobie szczerze, dlaczego on ma Ciebie zaprosić w ogóle na rekrutację? Tak. Digital jest o tyle fajne, że pewne rzeczy można robić, nie mówię wszystkie, ale jest sporo takich obszarów, że można w weekend porobić. Możesz porobić to wieczorem albo przed pracą, więc ja jakby potwierdzam, że jest to do zrobienia, tak? Czyli to, co ty, Kuba, powiedziałeś. Utrzymujesz pracę, masz te przychody, jest to bezpieczeństwo. Natomiast mówię, no to każdy, z kim się spotykam, o tym mówi. No przyjdź z czymś konkretnym, tak? Jak chcesz zacząć działać w SEO, no to nie wiem, stwórz bloga. Zacznij coś z tym robić, zacznij coś analizować. Są grupy, są spotkania, więc to naprawdę wszystko jest do zrobienia. Kolejne takie pogłębiające pytanie to Kuba, jak opowiadać, powiedzmy, że wykonał ktoś tą pracę, o której powiedziałeś?
mają powiedzmy jakieś mini portfolio i znów jest to taki moment przebranżowienia się, to jak opowiadać o tym doświadczeniu, które no nie jest związane z tą nową pracą, żeby to cię w jakiś sposób wspierało. Tutaj mi się kołaczą w głowie te kompetencje transferowalne, trudne słowo. Właśnie zgłębmy trochę ten temat, bo on mnie ostatnio zainteresował. Okej, jeżeli chodzi o kompetencje transferowalne, to jest bardzo trudny obszar, ponieważ tych kompetencji mm, jest wiele, tak naprawdę. Ja bym tutaj się skupił przede wszystkim na kompetencjach cyfrowych, ponieważ jesteśmy teraz w takim momencie rozwoju cywilizacyjnego, że te kompetencje cyfrowe według mnie są kluczowe, jeżeli chodzi o rynek pracy. I w większości te kompetencje są transferowane między różnymi obszarami. Jeżeli pracowałeś na systemach personalnych, na przykład, tak jak w moim przykładzie na obszarze HR, to myślę, że mimo tego, iż różne firmy używają różnych systemów personalnych, to core działania takiego systemu jest identyczne. Różnią się być może funkcje, poszczególne przyciski, gdzie są umieszczone w user interface, ale to wszystko da się przełożyć. Kolejną taką myślę, że kompetencją uniwersalną są umiejętności komunikacyjne. To w jaki sposób się wypowiadasz, poprawność językowa, to w jaki sposób budujesz zdania. To jest jedna rzecz, ale też umiejętność słuchania. To, jak odpowiadasz na pytania, wynika z tego, czy dobrze zrozumiałeś to pytanie. Więc musisz też uważnie słuchać, przede wszystkim na rekrutacjach, wejść w istotę zadanego pytania, o co tak naprawdę chodzi temu rekruterowi, co on chce zbadać, co on chce zmierzyć tym pytaniem. Więc kiedy już wiesz, co jest istotą tego pytania, łatwiej tobie będzie odpowiedzieć i w pewnym sensie dostosować się do oczekiwań danego rekrutera. Więc myślę, że temat kompetencji, które można transferować między różnymi obszarami jest bardzo szeroki, ale z kolei do tego też trzeba by było podejść indywidualnie w każdym przypadku przy konkretnym case'ie. Tak, no temat jest dla mnie ciekawy, bo też zacząłem czytać trochę o tym, Mhm. interesować się. Natomiast ja podam swój przykład, Okej. że też zupełnie, no nie powiem, że przez przypadek, bo to nie był przypadek i nie ma tych przypadków, ale nawet moja kariera, ja też spędziłem w jednej organizacji ponad 15 lat Mhm. i zmieniałem pracę. Trafiłem do sklepu internetowego, ale nie dlatego, żeby zostać e-commerce managerem, tylko żeby sklep internetowy chciał budować sobie departament B2B. Czyli A. ja nie miałem doświadczenia, później się okazało, że byłem w e-commerce B2B, tylko nikt tego tak nie nazywał, ale wiesz, Mhm. wszedłem do sklepu internetowego, którego core działalności to było B2C, Mhm. ale zostałem zatrudniony do tego, w czym byłem dobry, czyli doświadczenie w B2B. No i zrobiłem to. No i przy okazji no nie było, wiesz, możliwości, żeby nie nauczyć się tego e-commerce, tak? Jedno spotkanie, drugie, trzecie, piąte. Czy moje znów kompetencje zostały przetransferowane z firmy X do Y i ja przy okazji nauczyłem się podstaw tego e-commerce'u. Z jedną, drugą, trzecią, piątą osobą porozmawiałem. I to też taki przykład z mojego życia, gdzie te kompetencje, które miałem w jednym obszarze, przydały się w drugim. Jeszcze przy okazji się nauczyłem tego e-commerce i tak już zostało. Kuba, to drugi temat. Podwyżka. To jest stresujące dla wielu osób. Firmy różnie do tego podchodzą. Czasami są to rzeczy ustrukturyzowane, czasami nie są ustrukturyzowane, są oceny okresowe, czasami nie. Kiedy jest dobry moment w ogóle i jak do tego podejść, żeby zmaksymalizować swoją szansę, żeby taką podwyżkę u szefa wynegocjować, czy też awans? Jak w ogóle się do tego przygotować? Kiedy jest dobry moment, żeby rozmawiać o podwyżce? Wielu ekspertów twierdzi, że zawsze jest dobry moment, żeby porozmawiać o podwyżce. Ja się z tym nie zgodzę. Według mnie to jest tak bardzo wrażliwy temat, że moment musi być naprawdę odpowiedni. I teraz pytanie, kiedy jest ten moment? Według mnie ten moment
Można wybrać takie dwa główne momenty. Pierwszy to jest moment po ocenie okresowej, kiedy zakończył się dany rok kalendarzowy lub obrotowy, następuje podsumowanie efektów, wyników pracy pracowników, analiza, czy zrealizowali założenia, czy zrealizowali założony budżet. Po takiej ocenie okresowej, kiedy masz pozytywny feedback, możesz przejść do takich rozmów. Słuchaj, szefie, bardzo dobrze mnie oceniłeś, jesteś zadowolony z moich efektów pracy. Być może warto mnie docenić troszkę bardziej, więc porozmawiajmy o podwyżce. I to jest pierwszy moment. Drugim momentem jest moment, czas, kiedy zakończysz jakiś projekt lub duże, ważne zadanie. Coś, co zrealizowałeś i twoi przełożeni są zadowoleni z efektów twojej pracy. Bo takie rozmawianie w międzyczasie, w przypadkowych momentach, no to nie wygląda dobrze, bo ty musisz mieć konkrety, o których będziecie rozmawiać. Nie możesz powiedzieć, szefie, Kasia, biurko obok, wykonuje, wydaje mi się, że podobną pracę, a zarabia 2000 więcej ode mnie, dlatego daj mi podwyżkę. No, sorry, no, tak nie działa. Być może Kasia, biurko obok ma wyższe kompetencje, być może generuje lepsze wyniki finansowe dla firmy, więc przygotowując się do takiej rozmowy o podwyżce, rozmawiaj o faktach, rozmawiaj o liczbach, rozmawiaj o konkretach. Słuchaj, szefie, dzięki mojej optymalizacji procesu zaoszczędziłem dla firmy 120 000 złotych w perspektywie roku. Słuchaj, szefie, pozyskałem nowy kontrakt na usługi e-commerce wartą 500 000 w skali 3 lat. To są ogromna wartość dodana, którą wniosłem do firmy. Być może warto mnie docenić, więc musisz pójść z czymś, co przekona twojego przełożonego. Bo takie lanie wody, mówienie, słuchaj, pracuję już 10 lat w tej firmie, a zarabiam tylko tyle i tyle, no może warto dać mi podwyżkę. No nie. Sam fakt, że pracujesz ileś lat w danym miejscu, nie świadczy o tym, że faktycznie zasłużyłeś na tą podwyżkę. Niestety, no musisz faktycznie wnieść wartość dodaną, no coś za coś. No nie oszukujmy się, biznes jest biznes. To jest oczywiście moja obserwacja, ale ciekaw jestem, Kuba, twojego zdania, ale generalnie jest bardzo niska świadomość w ogóle tego, czym jest PNL, tak? Że bardzo dużą pozycją zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj czym większa firma zatrudniająca jest koszt jakby wynagrodzeń, tak? Bo to są koszty. I tak jak ja rozmawiałem z ludźmi, no już parę lat jestem na rynku, to nie ma tej świadomości, że ja też stanowię, i też warto o tym powiedzieć, tak? Że ja jako Adam Chudzik, jak pracowałem dla kogoś, to stanowiłem koszt. I było to rozważane w taki sposób, że co moja praca, nazwijmy to rzecz po imieniu, dawała danej organizacji, jednej, drugiej czy trzeciej, w której pracowałem. I w takiej perspektywie było gdzieś tam to rozpatrywane. Ja też takie rozmowy w życiu o podwyżce prowadziłem, ale faktycznie zawsze chodziłem z jakimś konkretem, tak? Dawałem liczby, więc tutaj jakby podsumowując, jeżeli w ogóle firma ma system ocen okresowych, to jest dobry Jeszcze tobie moment. przerwę, Adam, bo ty poruszyłeś też bardzo ważny temat według mnie. Koszty pracodawcy. Wielu ludzi, przede wszystkim w młodym pokoleniu, który wchodzi na rynek pracy, nie do końca ma świadomość tego, jak gigantyczne są koszty pracodawcy. Bo załóżmy sytuację, że ty zarabiasz 5000 na rękę. Okej, dostajesz 5000, przelew na konto, ale twoja wypłata to jest 8000 brutto. Od tego jest odejmowany podatek. Ale to nie jest koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniami, więc tak naprawdę ty dla pracodawcy jesteś kosztem 10 000 złotych. Mimo tego, iż dostajesz tylko 5000 na rękę, to całość, ta otoczka, podatki, składki, ubezpieczenia, to pracodawca płaci za ciebie 10 000, czyli 2 razy tyle, ile tak naprawdę ty dostajesz na rękę. Więc też proszę miejcie tą świadomość, ile kosztujecie pracodawcy. To są gigantyczne pieniądze. Tak, to nie są zazwyczaj emocjonalne decyzje. Tak Mhm. patrzę, też miałem takie rozmowy, gdzie faktycznie
pracownicy z moich zespołów przychodzili i ja powiem tak, że pamiętajcie, że szef, jak powiedzmy, czym większy zespół, nigdy nie będzie wiedział, co tam w waszych głowach siedzi, że nie pójdziesz w ogóle, nie rozpoczniesz tej rozmowy, sorry. Chyba że w firmie jest tak, że nie wiem, co jakiś czas jest jakaś waloryzacja i jest aktualizacja wynagrodzeń, ale jak myślę o MŚP, nie ma tego typu systemów. Czyli to, co ty, Kuba, powiedziałeś, jeżeli pracujesz w mniejszej firmie, kiedy nie ma takiego systemu ocen okresowych, pójdź, kiedy jesteś na fali, kiedy domknąłeś coś wielkiego, zrobiłeś dużo oszczędności, nie wiem, przyniosłeś dużego klienta, gdzie można łatwo policzyć. Digital jest o tyle taką wdzięcznym obszarem, ja tutaj odniosę się do tego, pewnie w różnych branżach może troszkę inaczej to wyglądać, ale jest policzalny, tak? Czyli jak przyniosłeś klienta, można pewnie z grubsza policzyć, ile ten klient, nie wiem, jaka tam jest marża, jakie koszty będą obsługi tego klienta i masz już jakiś materiał do tego, żeby porozmawiać. Jeżeli nie jesteś w sprzedaży, pewnie w optymalizację oszczędności dla firmy, czyli to, co ty wnosisz, to jest ta twoja wartość jako pracownika na pokładzie danej firmy. I sam widzisz, Adam, i tutaj po raz kolejny przewija się to, że rozmawiamy o konkretach, o faktach, o liczbach. Pokazuj te fakty i liczby. To już chyba trzeci albo nawet czwarty raz podczas tej rozmowy o tym wspominamy. No to pokazuje, dlaczego te faktycznie konkrety są tak ważne, a nie lanie wody. No, wyobraźmy sobie, ktoś ma zespół, nie wiem, 20-osobowy, tak, menadżer. Zazwyczaj czym większy zespół, tym więcej jest różnych bieżących rzeczy. Menadżer jest, no umówmy się, zawalony robotą. Jeżeli ty przychodzisz do niego nieprzygotowany, to on nagle musi się wyrwać po prostu ze swoich bieżących obowiązków i przestawić swój tok myślenia, żeby posłuchać ciebie, tak? Jeżeli nie ma tych konkretów, nie wiem, jakieś tabelki, jakichś wyliczeń, no to umówmy się, to jakoś Nie, te to wtedy rozmowy... marnujesz i swój czas, i zarówno przełożonego. Tak naprawdę to nie ma sensu, to jest strzał w kolano. Wtedy szansa na podwyżkę jest minimalna, wręcz zerowa. Jak sobie myślisz o takich osobach, które właśnie szykują się, nazwijmy, do takiego skoku, przebranżowienia, trochę o tym powiedzieliśmy, ale co można robić, jeszcze podsumujmy to, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne i to się przejawia, już mówię, we wszystkich 12 odcinkach a propos podejmowania działań, a nie tylko myślenia o tym, co ja mógłbym zrobić. To takie małe kroki, które pracując ja mogę zrobić właśnie, jeszcze powiedzmy o tym, żeby lepiej się przygotować do tego skoku, do zmiany pracy czy zmiany branży nawet. To wiesz co, Adam, może tutaj przytoczę konkretny przykład mojej przyjaciółki, z którą pracowałem w korporacji. Razem pracowaliśmy w obszarze HR. Ona była HR biznes partnerką. Pracowała o wiele dłużej ode mnie w korporacji. I doszła do momentu, że chyba czas na zmiany. Pojawiło się wypalenie zawodowe, chęć zmiany i poszła w bardzo ciekawy i mało spotkany kierunek w aromaterapię. Ciekawe. Zawsze fascynowały ją zapachy, interesowała się perfumami. Mi też wiele razy doradzała: Kuba, do ciebie akurat by pasował taki i taki zapach. Po prostu lubiła pracować z zapachami i powoli rozwijała się w tym kierunku. I to rozwinęło się do tego momentu, że zaczęła prowadzić terapię polegającą na dbaniu o zdrowie właśnie przez zapach, przez olejki eteryczne. Początkowo brała udział w różnego rodzaju kursach, spotkaniach. Następnie podjęła decyzję, żeby zapisać się na studia podyplomowe. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak studia podyplomowe z aromaterapii. Też nie wiedziałem. Zrobiła podyplomówkę z aromaterapii i teraz jest bardzo zadowolona z swojej pracy. Prowadzi warsztaty to są głównie kobiety, które chcą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zbudowała swoją sieć kontaktów wokół siebie, buduje swoją markę na social mediach i z tego, co widzę, bardzo fajnie się rozwija w tym obszarze. Jest szczęśliwa, jest zadowolona i faktycznie teraz robi to, co lubi lub być może wręcz kocha. I wydaje mi się, że to jest to, co właśnie powinniśmy robić, bo bycie w miejscu, które nie sprawia tobie satysfakcji na dłuższą metę, nie jest zdrowe. Zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym. Dlatego jeżeli czujesz, że jest ci źle w jakimś miejscu, nie ma co się męczyć. Podejmij to ryzyko, podejmij zmianę, zaryzykuj, idź w tym kierunku. Z twojej perspektywy, Kuba, co najczęściej powstrzymuje ludzi przed wykonaniem tego ruchu, tego wielkiego skoku, nazwijmy, i jak to przełamać? Pewnie odpowiem banałem, ale tu chodzi o wyjście z tej strefy komfortu, ze sławnej strefy komfortu. O tym bardzo dużo coachów, ekspertów mówi, ale taka jest prawda. To nawet to, co powiedziałem wcześniej na swoim przykładzie. Decyzja o odejściu z korporacji po 10 latach była bardzo trudna, bo już byłem w tej strefie komfortu. Znałem organizację, znałem ludzi, znałem procesy, miałem pewne wynagrodzenie co miesiąc. Też wiedziałem, że co roku to wynagrodzenie będzie wzrastało, bo takie zapisy miałem też w umowie. Więc myślę, że ten strach przed nieznanym to jest jeden z większych blokerów przed podjęciem decyzji. Dlatego jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. To musi być świadoma decyzja. Jeżeli ona będzie świadoma i będziesz miał podstawy, na podstawie których podejmujesz tą decyzję, to ta zmiana będzie o wiele łatwiejsza. No przede wszystkim to rzucenie się na głęboką wodę. Ta woda nie może być zbyt głęboka. Może w ten sposób. Zapewnij sobie to małe koło ratunkowe, o którym wspominałem wcześniej. Tak, czyli po prostu wykonaj pracę i poanalizuj, pogadaj z ludźmi. Teraz naprawdę w Przygotuj się, erze, bądź świadomy siebie, swoich mocnych, ale też słabych stron. tak, myślę, że jak zajrzysz do nas na kanał, zobaczysz też inne materiały właśnie a propos Galupa chociażby, czyli jeżeli czujesz, że pewne rzeczy, w których jesteś dobry, zrób sobie taki nawet test, czy to Galup, czy jakikolwiek inny, porozmawiaj z kimś o tym. To wszystko jest do zrobienia. W erze social mediów, tych grup wszystkich tematycznych, które mamy na social mediach, naprawdę nie ma wymówek. Dostęp do czata GPT jest za darmo. Można różne rzeczy, czy Perplexity, można poanalizować, zobaczyć to, co ty mówiłeś a propos trendów rynkowych. W branży digital popularny jest freelance, więc tutaj też czasami ludzie decydują się, to raczej ludzie już, którzy mają jakieś doświadczenie, no bo coś musisz zaproponować rynkowi, żeby chcieli z tobą współpracować, ale masz wszelkie możliwe narzędzia za free, żeby taką analizę wykonać. Trzeba po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, ruszyć 4 litery, wygospodarować trochę czasu poza pracą, którą wykonujesz, i to są te kroki, które możesz wykonać. Najtrudniej podjąć ten pierwszy krok. Pierwszy krok zawsze jest największym krokiem, ale jak już zrobisz ten pierwszy krok, to już później spacerek, trucht, a na końcu już będzie pewnie sprint. Więc wydaje mi się, że tak, małe kroki i pierwszy krok. Kuba, dzięki wielkie za to spotkanie. Powiedz mi, gdzie można cię zobaczyć, skontaktować się z tobą. Przede wszystkim możecie znaleźć mnie na portalu Akcelerator Kariery pracajutra.pl. Tam możecie umówić się na konsultację ze mną, wybrać dogodną dla Was godzinę, termin i porozmawiać ze mną face to face. Lub po prostu możecie też znaleźć mnie na LinkedIn. Ja nazywam się Jakub Ostrowski, jeszcze raz. Wyszukuję się bardzo łatwo na LinkedInie, więc możecie mnie zahaczyć na tych dwóch portalach. Drogi widzu, jak dotrwałeś do tego momentu, daj suba, zalajkuj, skomentuj. Co tydzień kręcimy nowy odcinek z ciekawym gościem. Poruszamy tematy merytoryczne z zakresu digitala, ale też, jak widzisz, rozwoju zawodowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kuba, raz jeszcze dzięki dla ciebie, dla twój czas. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć Adam. Do zobaczenia.